Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć takiego ruszającego się w modelu 3D robota z parametrami, z suwaczkami. Widzieliście go u mnie w sumie na kilku materiałach, nawet parę komentarzy się pojawiło, jak taki formularz iLogic sobie przygotować, więc o tym dzisiaj. Natomiast ja mam takie założenie, że nie będzie to kanał typowo tutorialowy, więc chciałbym też trochę pomówić, kiedy w ogóle opłaca się taki model zrobić i czy zawsze jest taka potrzeba. Czy się opłaca? To zależy. W moim przypadku miałem automatyka dostępnego dopiero za 2 miesiące, więc chciałem sobie wcześniej sprawdzić, czy gdzieś z ramą nie będzie kolizji, albo czy robot dosięga w miejscach, które mnie interesują. Ewentualnie mniej więcej zasymulować sobie te punkty krytyczne, kiedy robot pobiera detal i musi być w określonej pozycji, więc w moim przypadku było to potrzebne. Ale jak macie na przykład projekt, gdzie wiecie, że robot ma pełno miejsca, że chwytak będzie dość prosty, no to trochę będzie to wtedy przerost formy nad treścią. Chyba że chcecie pokazywać klientowi na przykład na jakimś spotkaniu, na telekonferencji, jak ten robot w waszym projekcie sięga, jak to wygląda z chwytakiem i tak dalej, no to wtedy faktycznie też może być to potrzebne. Czy jest to jakiś rocket science? Czy jest to mega trudne? Nie. Zobaczcie też na tym tutorialu, że w zasadzie to jest wykorzystanie tylko paru funkcjonalności formularza iLogic i parametrów w złożeniu w inwentorze. Myślę, że kluczowe jest tutaj dobre związanie modelu i też ustalenie tych osi obrotu i kątów z osiami referencyjnymi w modelu 3D, więc to też na tym tutorialu będzie wszystko pokazane. Co będzie Wam potrzebne do stworzenia tego modelu 3D? Strona producenta, szczególnie z manualem, bo tam jest opis, w jakich zakresach porusza się robot w określonych osiach. Do tego umiejętność znalezienia parametrów w złożeniu, w pliku złożenia w inwentorze, umiejętność dodania sobie parametrów użytkownika i zmiany jednostek z milimetrów na kąty. Sam formularz iLogic też, wystarczy w sumie wiedzieć, skąd go dodać i jak parametry przeciągnąć w odpowiednie miejsce. A myślę, że kluczem, bo to też taka prostota tutaj wchodzi w grę, żeby zrobić to na tyle łatwo, żeby nie trzeba było siedzieć nad tym, nie wiem, 2 godziny, 3 godziny, tylko żeby sobie cyknąć model w 20 minut i mieć gotowca, którego się wykorzysta właśnie w projekcie, czyli żeby stosunek kosztu, czyli czasu do efektu był bardzo korzystny. Więc chyba nie przedłużam i zapraszam na teraz już tutorial. Dobra, do całej zabawy przyda nam się strona producenta, w tym przypadku robot Mitsubishi 80-kilowy i zakładka Downloads, bo stąd weźmiemy model 3D robota oraz znajdziemy na tej zakładce instrukcję obsługi robota. Instrukcja obsługi zawiera kilka ważnych informacji w kontekście tego formularza iLogic. Przede wszystkim opisy osi, ale też ich zakresy. Zobaczcie, widać je tutaj, wszystkie 6 osi jest dokładnie opisane, ale też akurat w przypadku tego robota jest pewne ograniczenie, które mówi o tym, że jeśli oś pierwsza obróci się w danym zakresie, poza dany zakres, to oś druga jest z limitem. I to też widać na tym rysunku powyżej. Zobaczcie, 127 lub 140 stopni, w zależności od tego, jak obrócona jest oś pierwsza. I to wyciągamy ze strony producenta, a teraz zaraz wskakujemy do inwentora. Jak mamy już zaimportowany model do inwentora, to pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest zblokowanie, zamrożenie wszystkich elementów tego złożenia robota, unieruchomienie ich, tak żeby przy nadawaniu wiązań było po pierwsze łatwo to robić, ponieważ te zależności będą już stałe, ale też po to, żeby nam się gdzieś to przypadkiem nie rozjechało przy nadawaniu kolejnych wiązań. Standardowo przerywnik. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, komentarza, może subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robicie. Fajnie, jeśli byście na przykład napisali, co byście chcieli oglądać w kolejnych materiałach. Mam parę pomysłów, na przykład o tym, jak optymalizować swoją pracę, jakie są dobre praktyki, jeśli chodzi w ogóle o workflow, przynajmniej mój i praktyki, które uważam, że są spoko. Ale też ciekawy jestem Waszych takich potrzeb, może też chcielibyście się może czegoś dowiedzieć, czy to o mojej pracy, o mnie, czy w ogóle o jakimś tam właśnie tematach inwentorowo-maszynowych. Śmiało piszcie o tym w komentarzach. Zaczynamy od podstawy i ramienia robota. Ukrywam sobie dla ułatwienia życia pozostałe elementy i nadaję wiązanie. Korzystam z włączonej funkcji przewidywania odsunięcia i orientacji, dlatego że łatwo wtedy po prostu dwa elementy ze sobą związać, nawet jakoś tam odsunięte od siebie, ponieważ wartość od razu wskoczy i ona zostanie. I w taki sposób wiążę to płaszczyznami oraz osiami. No i teraz dochodzimy do pierwszej ważnej rzeczy, czyli związanie kątowe
każdej osi robota, bo w tym momencie musimy związać dwie płaszczyzny, które będziemy obracali wokół konkretnej osi. I zobaczcie, podstawa ma swoją płaszczyznę YZ w ten sposób i względem niej będziemy chcieli obracać płaszczyznę YZ ramienia. Więc zaznaczam je dwie z kontrolem, daję wiązanie, zmieniam na kątowe i tutaj wykorzystujemy tą trzecią opcję z osią odniesienia, z wektorem odniesienia, natomiast ja sobie zawsze odklikuję ten trzeci wybór, który jest nadawany w pewien sposób automatycznie i wybieram oś, wokół której chcę referować. No i na razie zostawiam. Ok, zajmujemy się teraz kolejną osią i tutaj pojawia się pierwsza trudność, bo przecież życie konstruktora nie może być usłane różami. Pojawiamy łokieć i teraz najpierw wiążemy go standardowo płaszczyzna do płaszczyzny, tak żeby gdzieś tam się to potem już nie ruszało względem siebie. Widzicie, wartość się dodała, dajemy zastosuj. No ale tutaj zobaczcie, że ta oś druga ma płaszczyznę tutaj, tą, która nas interesuje pod względem obrotu, a łokieć mają tutaj. Więc trzeba sobie tą płaszczyznę, którą chcemy mieć w tym miejscu, po prostu stworzyć. Ukrywam łokieć, wchodzę dwuklikiem w to ramię, dodaję oś w osi obrotu i na jej podstawie, na tej podstawie osi konstrukcyjnej tworzę płaszczyznę. Na przykład klikam oś i tą płaszczyznę wpisuję 0 stopni, no i mamy już płaszczyznę konstrukcyjną stworzoną. Wracam do złożenia wyżej, po raz kolejny pokazuję sobie łokieć i dodajemy wiązania. Najpierw wiązanie osiowe i teraz to kątowe, czyli płaszczyzna XY łokcia, zmieniam na kątowe, wybieram tą płaszczyznę konstrukcyjną, którą widać i oś obrotu zostawiamy zastosuj. I tak naprawdę całą zabawę powtarzamy dla każdej osi robota. Ja teraz to pewnie puszczę w przyspieszeniu, no bo ten film to nie ma być taki typowy tutorial, tak jak Wam też mówiłem, tylko chcę Wam pokazać zasadę tworzenia całego iLogica. Jeśli mamy już powiązany model, dla pewności zawsze sobie to sprawdzam, próbując przeciągnąć te elementy, jest OK. Wchodzimy w zakładkę, w opcję parametry. Ja sobie tutaj to posortowałem i zmieniamy nazwy wiązań kątowych. Na przykład, nie wiem, z angielska, oś pierwsza. No i możemy to sobie od razu przekopiować i ponazywać te parametry kolejnych osi. I przy okazji dodamy sobie od razu parametry użytkownika, które wykorzystamy właśnie w formularzu iLogic. Dlaczego je dodajemy? Zobaczycie dalej, bo będzie widać ich wykorzystanie w konkretnym miejscu. Dodaję wartość numeryczną i na przykład damy tutaj user axis. Pierwsza. Tutaj widać, że dodało automatycznie w milimetrach. Trzeba kliknąć w to miejsce i zmienić jednostkę na kątową, nachylenie, tak, i zmienić na stopnie. Żeby się nie przeklikiwać 1 500 000 razy, to po prostu dajemy gdzieś chyba jest kopiuj do parametru użytkownika i nadajemy user 2. No i tutaj zostały milimetry, to chyba jak wpiszemy 0, to się właśnie ładnie pozmienia na stopnie. Kolejny krok za nami. Ok, teraz chyba coś, na co wszyscy czekają, czyli już sam formularz iLogic. Tworzenie go jest raczej nie jakąś nauką kosmiczną. Wchodzimy w zakładkę iLogic, klikamy prawy, dodawanie formularza. No i pojawia się dla niektórych bardziej znajome, dla niektórych mniej znajome okienko. Co tutaj chcemy zrobić? No,
Formularz iLogic pozwala wyciągnąć sobie na przykład niektóre parametry. Zobaczcie, że tutaj podświetlają się parametry, które sobie nazwałem, ale mnie interesują te, które dodałem jako parametry użytkownika. Zaznaczam je z Shiftem wszystkie i przenoszę do formularza. Widzicie tutaj na bieżąco, jak ten formularz się też zmienia. Co nam tu nie pasuje? Fajnie, jakby to było nazwane po prostu oś, więc możemy tutaj dwuklikiem zmienić nazwę i wpisać oś pierwsza i potem już wszystkie kolejne. Fajnie by było, gdyby dało się sterować tutaj jakimiś suwaczkami, prawda, a nie wpisywać z ręki wartości. Da się to zrobić. Wybieramy oś, która nas interesuje tutaj w formularzu. Tu sobie podciągnę, żeby było wszystko ładnie widać. I w dolnej części tych parametrów danego pola w formularzu możemy zmienić z pola tekstowego na suwak. I robimy tak z każdym jednym. Więc mamy już praktycznie formularz iLogic gotowy od tej strony, tak śmiesznie mówiąc, front-endu, czyli to, co wy widzicie, tak? Macie podczytane parametry użytkownika, no i możecie je tutaj potem sobie suwaczkiem ładnie zmieniać. No ale suwaczki to nie wszystko, warto przypisać im jakieś wartości. I tutaj po raz kolejny korzystacie z manuala i w zależności, którą oś opisujecie, tą wartość wykorzystujecie. Na przykład dla osi pierwszej zrobimy to wspólnie, plus minus 180 stopni, więc wracam do inwentora, wybieram oś pierwszą, rozwijam właściwości suwaka tutaj poniżej, wartość minimalna minus 180, wartość maksymalna 180 i zobaczcie, że mamy taki gęsty suwak tutaj się pojawił. I tak samo robimy dla osi drugiej, czyli sprawdzamy sobie w manualu od minus 105 do 140 i tutaj też wpisujemy właściwości suwaka minus 105 do 140. Krok zostawiamy 1 i analogicznie robimy dla wszystkich pozostałych osi. Jak już przeklepiecie sobie te wartości do każdej z osi w formularzu iLogic, klikacie OK, powstaje formularz, natomiast tu jeszcze jedna rzecz, można sobie przybajerzyć, od razu tutaj dwuklikiem przy formularzu wpisać sterowanie robotem na przykład. OK, i też tutaj nazwa tego iLogica się zmienia, wow. Teraz, żeby w ogóle robot przy pomocy tych suwaków zaczął się ruszać, trzeba odpowiednio sumować parametry użytkownika z parametrami robota. Wystartowałem sobie znowu po osiach i teraz kopiujemy nazwę parametru osi pierwszej i dodajemy ją do parametru oś pierwsza w modelu 3D. I robimy tak analogicznie dla każdego z parametrów. Dzięki temu, że w ten sposób postępujemy, nie musimy ustawiać żadnych zakresów, minimów, maksimów w konkretnych wiązaniach i bardzo fajnie nam to zadziała przy ruszaniu suwakami. Nic nie musimy wtedy przeliczać, ponieważ ustaliliśmy konkretne pozycje danych osi. Inwentor nadał im swoje wartości kątowe, robił to automatycznie, więc teraz będziemy od nich po prostu albo dodawali, albo odejmowali wartość, którą ustawimy na suwaku w parametrach użytkownika. Jak będziemy dodawali minus, no to się będzie kąt odejmował, tak? Matematyka, szkoła chyba podstawowa, tak to działa. OK, zatwierdzamy, że jest gotowe. Wracamy do modelu 3D. Mamy osie już nieruchome, więc warto sprawdzić, czy nasz iLogic działa. Próbujemy obrócić pierwszą osią. Jeździ. Próbujemy obrócić drugą osią. Jeździ. Próbujemy trzecią. Jeździ. Czwarta. Obraca się. Piąta. No żeby nie było, nie widać. Też jeździ. I tutaj kiść się obraca. Więc mamy takiego iLogica gotowego. No i co? To by było na tyle. Widzicie, wcale nie jest to jakiś rocket science, jeśli chodzi o stworzenie takiego modelu 3D ruchomego, robota sześcioosiowego. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was spróbuje. Jeśli ktoś spróbuje i mu wyjdzie, dajcie znać też w komentarzach. A co? Tymczasem to były 14 pokaduchy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Pokaduchy, włącz myślenie, to